Już na początku XVIII wieku, za panowania cara Piotra I, dzięki wielu intrygom, popartym siłą swojego oręża, Rosja uzyskała dominujący wpływ na sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. Była w tym wielka zasługa posła rosyjskiego Grzegorza Fiodorowicza Dołgorukowa. Karierę rozpoczynał jako wojskowy. Odznaczył się w walkach o Azow w latach 1695–96, nagrodzony tytułem namiestnika Rostowa, a następnie awansowany do rangi generała adiutanta. Będąc osobistym doradcą Piotra I, był faktycznie autorem kursu rosyjskiej polityki wobec Polski na początku XVIII wieku. Pierwszy okres jego działalności w Polsce to lata 1701–1706. To początek III wojny północnej i walki o koronę polską między Augustem II i Stanisławem Leszczyńskim. Elektor saski August II władzę w Polsce rozpoczął staraniami o nabytki nadbałtyckie. Liczył na odzyskanie Inflant, które miały stanowić dziedziczne władztwo Wettynów. Wszedł w sojusz z Danią i Rosją. Liga Północna zmierzała do osłabienia pozycji Szwecji nad Bałtykiem. Saski atak na Inflanty rozpoczął III wojnę północną w 1700 roku. August II przystąpił do wojny bez zgody Sejmu, a więc Rzeczpospolita nie była oficjalnie stroną konfliktu. Król szwedzki Karol XII bardzo szybko pobił Duńczyków i skierował się przeciwko Rosji, którą pokonał w bitwie pod Narwą. W 1701 armia szwedzka wkroczyła już w granice Rzeczypospolitej. Szlachta koronna podzieliła się na dwa wrogie obozy. Na początku 1704 przeciwnicy Augusta zawiązali Konfederację Warszawską i ogłosili bezkrólewie, a nieco później pod militarną presją Szwedów obrali królem wojewodę poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego. Do akcji wchodzi Dołgorukow. W 1704 był inicjatorem zawiązania Konfederacji Sandomierskiej w obronie zagrożonego tronu Augusta II. Konfederacja grupowała zwolenników elektora saskiego głównie z Małopolski. Marszałkiem Konfederacji Sandomierskiej został Stanisław Ernest Denhof. Wojna domowa pomiędzy Konfederacją Sandomierską a Warszawską, czyli zwolennikami Leszczyńskiego, trwała 3 lata. Po zawarciu pokoju w Alt-Ranstedt w 1706 i zrzeczeniu się polskiej korony przez Augusta II na rzecz Stanisława Leszczyńskiego, Dołgorukow opuścił Rzeczpospolitą. W tym czasie na czele wojsk rosyjskich brał udział w pustoszeniu dóbr hetmana Iwana Mazepy, który przeszedł na stronę Szwecji, a następnie w 1709 przeprowadził wybór Iwana Skoropadzkiego na hetmana Ukrainy Lewobrzeżnej. Gdy latem 1709 car Piotr I pokonał Szwedów w bitwie pod Połtawą, Leszczyński pozbawiony pomocy Karola XII opuścił Polskę, a August II odzyskał tron Polski i podjął próbę wzmocnienia władzy królewskiej, korzystając z obecności wojsk saskich w Rzeczypospolitej. Na dwór Sasa przybywa znowu Grzegorz Dołgorukow, dyplomata rosyjski, i przebywa w latach 1709–1712. August II Mocny w 1709 wrócił do kraju, jakby zapominając, że kilka lat wcześniej zrzekł się w uroczystym ślubowaniu polskiej korony królewskiej i zaczął swe nowe rządy od zawarcia z Piotrem I traktatu w Toruniu. Car zobowiązał się utrzymać go swoją potęgą na tronie polskim i zarówno udzielać mu pomocy wojskowej, jak iść mu zawsze na rękę w Rzeczpospolitej Polskiej dobrem i usługami. Zachowanie stacjonujących wojsk saskich w dotkniętej nieurodzajami Rzeczypospolitej doprowadziło szybko do spięć ze szlachtą, która od 1714 roku zaczęła zawiązywać lokalne konfederacje przeciwko Sasom.
W listopadzie 1715 zawiązano Konfederację Tarnogrodzką, która za cel działania miała usunięcie wojsk saskich i Augusta II z Polski. Kolejny pobyt Dołgorukowa w Polsce to lata 1715-1721. Stanisław Leduchowski został wybrany marszałkiem antysaskiej Konfederacji Tarnogrodzkiej. Zyskał powszechne poparcie rzesz szlacheckich, tak iż poseł rosyjski Grzegorz Dołgorukow uważał, iż w wypadku opróżnienia tronu polskiego Leduchowski miał szansę zostać królem Polski. W krótkim czasie zbudował silne wojsko konfederackie, z którym musieli liczyć się Sasi. Leduchowski popełnił jednak błąd, prosząc o mediację rosyjską między konfederatami a królem, z której to mediacji Rosjanie skrzętnie skorzystali, prowokując konflikt i mieszając się do wewnętrznych spraw Rzeczpospolitej. Do dzisiaj niewyjaśniona pozostaje rola, jaką odgrywał Dołgoruki w podburzeniu szlachty przeciwko obecności stacjonujących w Rzeczpospolitej wojsk saskich. Dzięki swoim zręcznym posunięciom dyplomatycznym nie dopuścił do wmieszania się w konflikt państw trzecich i 13 lipca 1716 wystąpił na kongresie w Lublinie jako jedyny arbiter wewnętrznego sporu Rzeczpospolitej. Pomagał mu w tym rosyjski rezydent przy hetmanie sieniawskim Aleksandr Daszkow. A więc Dołgorukow stał się mediatorem pomiędzy konfederatami a monarchą Augustem II Sasem. Leduchowski rozpoczął jednak antyrosyjską akcję dyplomatyczną, chcąc uzyskać pomoc zewnętrzną Austrii, Turcji lub Tatarów krymskich. Tymczasem w połowie sierpnia Dołgoruki sprowadził wojska rosyjskie do Polski na życzenie Augusta II. W październiku tego roku August II spotkał się w Gdańsku z Piotrem I, gdzie ponownie zabiegał o pomoc rosyjską w sporze z polską szlachtą. Wobec niepowodzenia starań pomocy zewnętrznej Leduchowski zwołał pospolite ruszenie, ale też rozpoczął negocjacje, chcąc uchronić Polskę od nowej wojny. Szlachta po nieudanych rokowaniach z królem zwróciła się o mediację do cara Rosji Piotra I. Skutkiem tego był układ pomiędzy królem a szlachtą zawarty 3 listopada 1716 roku w Warszawie przy mediacji posła rosyjskiego Grzegorza Dołgorukowa, który był głównym architektem traktatu warszawskiego. Układ został zatwierdzony później na jednodniowym sejmie zwanym później niemym 1 lutego 1717 roku. Z powodu obaw przed jego zerwaniem nikomu oprócz przewodniczącego obrad marszałka Stanisława Leduchowskiego oraz odczytujących nowe ustawy posłów nie wolno było się odzywać. Leduchowski wystąpił na Sejmie ze sławnym przemówieniem, by w imieniu nieodrodnych synów Orła Białego przysiąc królowi wierność. Poseł rosyjski pisał o nim: taki mądry i chytry człowiek, że ja takiego w całej Polsce nie widziałem. Postanowienia Sejmu regulowały stosunki polsko-saskie na zasadzie unii personalnej. Przyjęto na nim uchwałę o wyjściu wojsk saskich z Rzeczpospolitej, ograniczeniu kompetencji hetmanów, ustaleniu liczby wojska tylko na 24 000 żołnierzy, a także zatwierdzono dotychczasowe przywileje szlachty. Car moskiewski wystąpił jedynie jako mediator, bo ani konfederaci, ani król nie zgodzili się, żeby stał się gwarantem porozumienia warszawskiego. Piotr I zobowiązał się wycofać swe wojska, gdy tylko sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej się uspokoi. I faktycznie uczynił to w 1719 roku. Dołgorukow pozyskał sobie w czasie misji do Polski zaufanie szlachty polskiej. Również dzieci swoje Dołgorukow wychować kazał u warszawskich teatynów. A pod koniec lat 20. cały klan Dołgorukowów rozpoczął w Rosji walkę o zmianę ustroju państwa. Jego synem był Siergiej Dołgorukow, również dyplomata rosyjski.
W 1721 roku Dołgorukow jako ambasador ujął i wysłał do Rosji agenta kozaków orlikowskich Chrychoryja Hercyka. Było to pogwałcenie polskiego prawa. Marszałek Józef Wandalin-Mniszech zaprotestował zbyt późno, by nastąpiła zmiana stanu rzeczy. Pozostało więc jedynie zwrócić się do cara Piotra I o odwołanie Dołgorukowa, co wkrótce nastąpiło. Dodam, że Dołgorukow został odznaczony Orderem Orła Białego. Według źródeł rosyjskich jego troska o interesy Rosji i prawosławia wzbudziła taką nienawiść duchowieństwa polskiego i całego polskiego społeczeństwa, że Dołgorukow na własną prośbę został odwołany z Warszawy, gdzie otrzymał tytuł senatora. Dołgorukow zmarł 15 sierpnia 1723 roku i został pochowany w ławrze Aleksandra Newskiego. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.